Cześć! Jeśli planujesz tydzień na Chwarze i zastanawiasz się, co tu właściwie zobaczyć, jesteś w dobrym miejscu. My wracamy na tą wyspę od lat, więc zdążyliśmy poznać ją całkiem dobrze. I te najbardziej znane miejsca, i te, na które trafia się dopiero po czasie. W tym filmie podpowiemy Ci, jakie miasta warto odwiedzić, na które plaże pojechać i gdzie dobrze zjeść, żeby ten tydzień był po prostu udany. Chwar to takie miejsce, gdzie rano jest spokojnie, po południu zaczyna robić się tłoczno, a wieczorem miasto odkrywa swoją imprezową stronę. Jeśli chcesz po prostu przejść się po porcie i uliczkach, najlepiej zrobić to przed południem. Słońce jeszcze nie pali, a ludzi jest mniej. A kiedy zaczyna być za gorąco, zawsze możesz schować się pod parasolami kawiarni i wypić coś zimnego albo kawę. Jeśli jedziesz autem, przygotuj się na to, że w sezonie miejsca parkingowe znikają szybciej. Najłatwiej stanąć trochę dalej od portu albo pod forticą i dojść do centrum pieszo. Oszczędza to sporo nerwów. A skoro już o forticy mowa, warto wejść na twierdzę. Nie dla dat i historii, tylko dla widoku. Z góry Chwar wygląda naprawdę świetnie. Ten widok robi wrażenie, prawda? Stary Grad to zupełnie inny vibe. Spokojniej, bardziej lokalnie. Miasto zwiedza się dla klimatu, dla wąskich uliczek i dla tego lokalnego charakteru. I nic dziwnego, to najstarsze miasto Chorwacji, a jego historyczne centrum jest wpisane na listę UNESCO. Jeśli masz chwilę, zajrzyj do rezydencji Petara Hektorovicia. Nie trzeba być fanem historii, żeby docenić to miejsce. Ono świetnie oddaje klimat Starigradu. Parking duży przy porcie. Wygodnie, bo prawie w centrum. A jeśli jedziesz z Chwaru do Jelsy, Starigrad jest idealnie po drodze. Warto tu się zatrzymać choćby na chwilę i przejść się uliczkami, które mają ponad 2000 lat historii. Jelsa to jedno z naszych ulubionych miasteczek. Takie pomiędzy imprezowym vibe'em Chwaru a spokojem Starigradu. Fajne miejsce na bazę wypadową, bo wszędzie jest dość blisko. Port jest stosunkowo mały, ale klimatyczny. Wieczorem robi się tu naprawdę przyjemnie. Parkowanie najłatwiej przy marinie albo na większym parkingu przy wjeździe do miasta. Tu też znajdziesz kilka naprawdę dobrych knajpek. O nich trochę później. Wrbowska to mała Wenecja, ale nikt nie będzie Ci tutaj wciskał gondoli. Po prostu jest tu dużo mostków i fajny, leniwy klimat. Super na poranny spacer, kiedy jeszcze nikt nie wyszedł z apartamentu. Parking mały przy marinie lub większy na obrzeżu miasteczka. A jeśli jedziesz w stronę Jelsy albo odwrotnie, naprawdę warto zboczyć z trasy i zajrzeć do Wrbowski, choćby na moment. Przejść się wzdłuż kanału, przejść przez kilka mostków i złapać ten spokojny portowy klimat. Podsumowując, każde z tych miast ma inny vibe. Chwar imprezowy, Starigrad spokojny, Jelsa w sam raz, Wrbowska kameralna. W tydzień spokojnie ogarniesz wszystkie i nie będziesz miał poczucia, że coś cię ominęło. Dubowica to jedna z najbardziej pocztówkowych plaż na Chwarze i jedna z tych, o których słyszał chyba każdy. Leży na trasie między Starigradem a Chwarem
więc łatwo tu podjechać po drodze. Parking jest dziki, więc najlepiej przyjechać rano, zanim zrobi się tłoczno, a potem czeka cię zejście w dół, żeby dotrzeć do plaży. To miejsce dla osób, którym nie przeszkadza lekka wspinaczka przy powrocie. Dla par, dla znajomych, dla każdego, kto lubi ładne zatoki. Rodziny z dziećmi też dadzą radę, choć warto wiedzieć, że czasem trafiają się tu osoby opalające się topless. Nie każdemu to odpowiada, więc uprzedzamy. Na miejscu jest mała konoba, w której zjesz owoce morza, ryby i wypijesz świetne lokalne wino. Zaracie robi całkowity efekt wow. Masz tu 2 zatoki, Malo i Velo Zaracie, każda trochę inna, obie otoczone skałami, które wyglądają jak gotowe tło do filmu. I nic dziwnego, bo Zaracie regularnie pojawia się w reklamach i komercyjnych produkcjach. Po prostu jest to fotogeniczne miejsce. Dojazd? No, to jest przygoda sama w sobie. Droga jest wąska, miejscami nad przepaścią, na jeden samochód. Co jakiś czas są zatoczki do mijania, ale i tak można się trochę spocić, zwłaszcza zjeżdżając w dół. Jeśli ktoś nie lubi takich atrakcji, to warto mentalnie się przygotować. Na dole czekają 2 kamieniste plaże. Wejście do wody to takie naturalne spa z kamieniami, więc buty do wody mogą się przydać. Miejsce dla osób, które lubią klify, bardziej surowe krajobrazy niż rodzinne plażowanie. Najlepiej przyjechać rano. Później słońce grzeje tu jak szalone, a cienia praktycznie nie ma. Milna to miejscowość z typowo śródziemnomorskim klimatem. Spokojna, jasna, z palmami i 2 plażami, które świetnie sprawdzają się dla rodzin z dziećmi. Obie są żwirowe, z bardzo łagodnym wejściem do wody, więc maluchy mogą tu bez stresu pluskać się przy brzegu. W okolicy jest kilka restauracji, więc łatwo zaplanować tu cały dzień. Plaża, obiad, znowu plaża. Wszystko blisko, wszystko wygodne. Parking tuż przy plaży. Jeden z bardziej komfortowych na wyspie. Podjeżdżasz, wysiadasz, ręcznik pod pachę i już jesteś na miejscu. A jeśli lubisz odrobinę przygody, to koniecznie wybierz się na plażę Exotic Sveta Nedelja. Sama droga jest już przeżyciem. Jedziesz przez tunel Pitwę, wydrążony ręcznie, jednokierunkowy, tak wąski, że ścianę masz dosłownie na wyciągnięcie ręki. A potem zaczyna się malownicza trasa w dół do Sveta Nedelja. Samochód zostawiasz na parkingu przy porcie i stąd ruszasz ścieżką w stronę plaży. Sama plaża jest mała, dzika i ma swój klimat. Nie ma tu praktycznie cienia, więc nakrycie głowy albo parasol to dobry pomysł. To miejsce, gdzie naprawdę można odpocząć, bez tłumów, bez hałasu, tylko turkusowa woda i skały dookoła. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o każdym z tych miejsc, koniecznie zajrzyj do naszych playlist Plaże Wyspy Chwar i Miasta Wyspy Chwar. Tam znajdziesz osobne filmy z dokładniejszymi ujęciami i praktycznymi wskazówkami. Linki do playlist wrzucamy w opis pod tym filmem. A jeśli po całym dniu zwiedzania czy plażowania zaczynasz myśleć o jedzeniu, to na Chwarze sprawa jest prosta.
Tu najlepiej smakują rzeczy, które są świeże i bez udziwnień. Im prościej, tym lepiej. Warto spróbować grillowane ryby, makarony z owocami morza, kalmary z grilla, prszut i lokalne sery, domowe wino, białe do obiadu, czerwone wieczorem. I koniecznie lody lawendowe. Serio, to jest taki chwarowy klasyk, że aż głupio wyjechać bez spróbowania. Takie lody lawendowe na pewno skosztujesz we Wrbosce. Pelago Wielsie to taka miejscówka, gdzie po prostu dobrze się je. Rodzinna restauracja z niesamowitym klimatem i dbałością o każdy detal. Od talerza po atmosferę. Solidne, uczciwe jedzenie w miejscu, w którym czujesz się dobrze od pierwszej minuty. Idealne po spacerze po porcie. Siadasz, zamawiasz rybę albo makaron i wszystko jest dokładnie takie, jak powinno. W Szkoicz we Wrbosce królują ryby, owoce morza i pizza. Tu również skosztujesz domowego wina. A to wszystko z widokiem na port. Siedzisz, jesz i patrzysz, jak łódki kołyszą się na wodzie. Z kolei Lem to klasyczna chorwacka konoba. Drewniane stoły, bogate menu. Dobre mięsa, dobre ryby, porządne porcje. W mieście Hvar łatwo wpaść w pułapkę. Ładny widok, średnie jedzenie, wysoka cena. Junior to bezpieczna opcja, kiedy chcesz zjeść dobrze i nie przepłacić. Prosto, szybko, smacznie i to wystarczy. Na Hvarze kawiarenki mają swój niepowtarzalny klimat. Każde miasteczko ma swoje małe klimatyczne miejsca, gdzie możesz usiąść z kawą i po prostu popatrzeć na życie, które toczy się obok. W jednych masz widok na port, innych ciszę małych uliczek, a w jeszcze innych zaczynasz dzień w totalnie relaksującym klimacie. Niezależnie od tego, gdzie trafisz, kawa smakuje tu najlepiej wtedy, kiedy nigdzie ci się nie spieszy. I to by było na tyle. Jeśli ten film pomógł ci ogarnąć Hvar albo po prostu dał ci trochę inspiracji na własną podróż, to zostaw lajka. Dla nas to sygnał, że warto robić kolejne takie materiały. A jeśli chcesz więcej miejsc, plaż, jedzenia i praktycznych tipów z wyspy, to koniecznie zajrzyj do naszych playlist. Subskrypcja też nie zaszkodzi. Wtedy nic ci nie umknie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.